Otwarcie 16. sesji Rady Gminy Rozdraża. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 16. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rozdraża zwołaną na wniosek wójta gminy Rozdraża. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, a zatem zgodnie z artykułem 14 ustawy został spełniony warunek dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów radnych, Pana wójta, Panią sekretarz oraz Panią skarbnik. Przypominam Państwu, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane oraz prowadzone przy wsparciu programu informatycznego. Zapoznam z wnioskiem wójta gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rozdraże w terminie do 20 sierpnia 2025 roku w związku z potrzebą przyjęcia uchwał zawartych w proponowanym porządku obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu w roku 2025. Podpunkt drugi. Zmian budżetu gminy na 2025 rok. Podpunkt trzeci. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdraże na lata 2025-2032. Punkt trzeci. Wolne głosy, pytania, informacje radnych. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Czy Państwo mają propozycje zmian do przesłanego porządku obrad? Nie ma. Z uwagi na załączone Państwu materiały, czy Panie i Panowie radni wyrażają zgodę na głosowanie uchwał bez odczytywania? Przegłosujemy. Kto z Państwa za powyższym wnioskiem, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? A zatem przystępujemy do porządku. Punkt drugi, podpunkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu w roku 2025. Proszę Pana wójta o przedstawienie. Szanowni Państwo, nowelizacja uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu krotoszyńskiego zawiera dwa elementy. Pierwszym jest wprowadzenie nowej dotacji na zadanie pod nazwą przystosowanie pomieszczeń po oddziale onkologicznym, wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w drugim stopniu referencyjności. Powstałe pomieszczenia mają zapewnić kompleksową i dostępną pomoc dla najmłodszych z terenu powiatu krotoszyńskiego w tym zakresie. Jest to taka swoista kontynuacja projektu realizowanego wcześniej w zakresie opieki psychicznej dla najmłodszych, jak i dorosłych. Koszt adaptacji i wyposażenia wyceniony został na 300 000 złotych i ta kwota podzielona została po połowie na samorząd powiatowy i samorządy gminne wchodzące w skład powiatu krotoszyńskiego według proporcji w oparciu o liczbę mieszkańców. W przypadku naszej gminy wartość dofinansowania wynosi 10 000 złotych. Jednocześnie proponuję zmniejszyć wysokość dotacji na zadanie pod nazwą modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów. W związku z tym zadanie to zostało rozliczone, wykonane i rozliczone i można kwotę ponad 33 000 ująć z wartości planowanego dofinansowania. Dziękuję Panu wójtowi za przedstawienie tematu. Czy Panie i Panowie radni mają pytania, uwagi?
Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt drugi, podpunkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok. Proszę Pana Wójta o przedstawienie tematu. Tych zmian, proszę Państwa, uzbierało się troszkę i są pogrupowane w 4 punkty. W ramach pierwszego proponuję zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9255 zł i na to składają się darowizna w wysokości 3000 zł przekazana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi z przeznaczeniem na remont pomieszczenia klasowego w tej placówce, darowizna w wysokości 3000 zł przekazana przez Sołectwo Grębów z przeznaczeniem na remont świetlicy miejskiej w Grębowie i dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3255 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre rodzaje świadczeń. W ramach drugiego punktu proponuję zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 130 000 w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji, jaką otrzymaliśmy na zorganizowanie indywidualnego przewozu do miejsc lokalu wyborczego dla wyborcy niepełnosprawnego. Ostatecznie osoba, która deklarowała się wziąć w ten sposób udział w wyborach, wycofała się z tego, w związku z tym, iż zadanie nie zostało realizowane, musimy dotację zwrócić. W punkcie trzecim proponuję zwiększenie dochodów budżetu o łączną kwotę 126 000 zł. Składają się na to następujące odsetki od środków na rachunku bankowym 71 372 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 2020 zł, podatek od środków transportowych osób prawnych 2162 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 13 180 zł i podatek od spadków i darowizn 37 266 zł. I tę pulę środków proponuję przeznaczyć na następujące cele. Po pierwsze na zwiększenie wartości 3 zadań inwestycyjnych ujętych w tegorocznym budżecie, których wartość mamy ustaloną w wyniku procedury zamówieniowej. Tak, to jest wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych o 17 000 zł, budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą ich zagospodarowanie przy szkole podstawowej w Nowej Wsi o 20 000 zł i budowa budynku garażowo-gospodarczego przy przedszkolu w Rozdrożewie o 23 000 zł. We wszystkich tych 3 inwestycjach zabezpieczone środki mają zapewnić nie tylko możliwość podpisania umowy na realizację, ale także wykonanie nadzoru inwestorskiego. Kolejnym zadaniem, na które proponuję przeznaczyć środki, jest dofinansowanie dla powiatu na realizację przystosowania pomieszczeń po oddziale onkologii i wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, teraz przyjętej przed chwilką uchwały 10 000 zł i na wkłady własne w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie projektów związanych z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej. 4 takie projekty dotychczas zostały złożone. Dostosowanie obiektów szkoły podstawowej w Rozdrożewie pod kątem uzyskania autonomii energetycznej. Tutaj wartość wkładu własnego 35 000 zł. Doposażenie bazy magazynowej OC gminy Rozdroże 6 000 zł. Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony ludności 2,5 tysiąca zł i zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych 12,5 tysiąca zł. I proponuję dodatkowo przesunięcia w budżecie po stronie wydatków, tak kwotę 33 343 zł wynikającą z rozliczenia przedsięwzięcia dofinansowania zadania pod nazwą modernizacja drogi powiatowej w Grębowie. Proponuję przeznaczyć na zadanie budowa drogi Grębowej 23 343 zł i na usługi remontowe w świetlicach wiejskich 10 000 zł. Proponuję również zabezpieczyć w wyniku przesunięć w placówce szkoły podstawowej w Nowej Wsi
środki na remont trasy w wysokości 19 tysięcy złotych, a także dokonać przesunięć w Funduszu Sołeckim Wsi Grębów, przenosząc 1440 zł z bieżącego utrzymania świetlicy na remont świetlicy w Grębowie, a także przesunięć środków wydatkowanych w ramach dotacji na utrzymanie czystości na dróg powiatowych o wartości 4 groszy. Chodzi o możliwość rozliczenia w pełni pozyskanych dotacji. I ostatnia rzecz, która nie wiąże się już z przesunięciami w budżecie, natomiast z wyodrębnieniem zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Chodzi, proszę Państwa, o wskazanie, że wśród środków, jakie zabezpieczone mamy w budżecie na zakup materiałów w rozdziale Dom i Ośrodki Kultury Świetlice Kluby, kwotę 4000 zł zabezpiecza się jako wkład własny do realizacji projektu zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Maciejewie, zgłoszonego do konkursu Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw. Pozostałą część wkładu własnego stanowią środki przewidziane w Funduszu Sołectwa Maciejew na zakup stołów i krzeseł w kwocie 3000 zł. Dziękuję Panu Wójtowi za przedstawienie tematu. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Proszę. Panie Wójcie, proszę o sprostowanie w punkcie drugim, było 130 zł, a nie 130 tysięcy. W punkcie drugim jest 130 zł, a nie 130 tysięcy złotych, żeby ktoś nie pomyślał, że za dowóz jednej pani żeśmy tyle zapłacili. Dziękuję. Czy jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt drugi, podpunkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew na lata 2025-2032. Proszę Pana Wójta o przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, już niemal tradycyjnie przy okazji zmiany wieloletniej prognozy finansowej zmieniamy załącznik numer 1, wprowadzając aktualne wartości wynikające ze zmian w budżecie, które są to wyłącznie te zmiany, które przed chwilą Państwo uchwaliliście. Natomiast w załączniku numer 2, również w oparciu o podjętą uchwałę, proponuję zwiększenie limitów na dwa zadania inwestycyjne: wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych o kwotę 17 tysięcy złotych limit tegoroczny i w budowie podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie o kwotę 20 tysięcy złotych, również limit tegoroczny. Dodatkowo proponuję zwiększyć zakres czasowy i kwotowy zadania dotyczącego przebudowy ulicy Kościuszki i wprowadzenie kwoty 45 tysięcy złotych również w budżecie przyszłorocznym, a tym samym zmniejszenie przebudowy ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych, jeśli idzie o przyszłoroczny limit kwotowy, zmniejszenie o 64 361 zł. Proponuję wprowadzenie dwóch dodatkowych przedsięwzięć. Pierwszym jest aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rozdrażew na lata 2022-2037. Planowaliśmy to zamknąć realizację tego zadania w bieżącym roku. Mamy zabezpieczone je w budżecie w oparciu o uchwałę podjętą na poprzedniej sesji. Okazuje się jednak, że z uwagi na wymagane opiniowanie tych założeń przez instytucje zewnętrzne nie będziemy w stanie tego tematu zamknąć w bieżącym roku, stąd propozycja podziału planowanych nakładów w następujący sposób.
7,5 tysiąca złotych w tym roku, 2,5 tysiąca złotych w roku przyszłym. Proponuję też wprowadzenie zadania inwestycyjnego budowa drogi w Krępowie z ustaleniem limitu zobowiązań w roku bieżącym 23 343 zł i w roku przyszłym 19 361 zł. Ta kwota roku przyszłego odpowiada wartości, jaka będzie zabezpieczona w funduszu sołeckim tej wsi na rok przyszły i jest efektem. Wynika ona po prostu z wczorajszego zebrania miejskiego, gdzie sołectwo decydowało o podziale przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Dziękuję panu Wójtowi za przedstawienie tematu. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt trzeci. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych i innych uczestników sesji. Drodzy radni, chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w pielgrzymce do Lutowniewa, która odbędzie się 30 sierpnia w sobotę. Zbiórka uczestników na placu przy Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, ulica 56 Pułku Piechoty, skąd o 17:30 nastąpi wymarsz. Msza święta sakralna zostanie odprawiona w intencji samorządów powiatu krotoszyńskiego oraz za świętej pamięci Krzysztofa Kaczmarka, wicestarostę krotoszyńskiego w latach 1998-2014 i sekretarza powiatu krotoszyńskiego w latach 2015-2021. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Wolny wniosek? Proszę. Ja mam temat właściwie taki dosyć poważny, jak nie patrzeć. Chodzi o psy, które niestety w miejscowości Wyki dość skutecznie utrudniają przejazd rowerzystów. Jest to przy posesji pana Henia, znanego myślę, że wszystkim. Z tego co słyszałem, to jest tam ponad 20 psów. Oby się nam nie powtórzył problem jak z Trzemeszna. I no nie wiem co z tym zrobić, no, trudno to określić, ale rowerzyści wiem, że tam już nie jeżdżą. To jest taki na tyle wysoki problem. Myślę, że to trzeba poddać pod dyskusję. Drugi temat to jest niedziałająca lampa na Ławiesiu 51, na skrzyżowaniu przestała działać ta LEDowa lampa. Nowa lampa LEDowa, która jest uliczna, przestała działać przy miejscowości na Ławiesiu 51, tam obok mamy. No jeszcze jeden temat, to ten dom przy moście. Coraz więcej konarów jest suchych, jak tam przechodzę, to jest naprawdę... Ja wiem, że to jest na posesji prywatnej pana Kunickiego, żeśmy kiedyś na ten temat dyskutowali, no ale czekać na to, aż komuś spadnie na głowę, to też tak niebezpiecznie. Nie wiem, czy to do PZD kierować ten temat, czy do kogo. No, tak myślę, że 1/3 konarów już jest sucha przy tym lepiej. To na pewno jest zagraża bezpieczeństwu. Musicie na to rozmawiać? Nie. Myślę, że od tego trzeba zacząć. Nie przejdę, zobaczę, porozmawiam, ale ja mam wątpliwości, że chciałbym podejść. Proszę. Chciałem ponowić mój wniosek w zakresie drogi powiatowej w Trzemesznie na Łuku przy sesji 22, już wcześniej kiedyś zgłaszałem, to jest to pobocze i skraj asfaltu na Łuku Zachodniego.
mieszkaniowa reaguje. Co do dziury, mamy ją zaplanowaną do łatania, ponieważ pełno robiliśmy objazd dróg gminnych. Przy okazji tego objazdu również wskazałem na potrzebę pilnych działań w 4 tematach do Powiatowego Zarządu Dróg, załatanie dziur w centrum Trzemeszna i myślę, że to po sesji numer 22 to tutaj chodzi też ten zakres, tak? Tutaj centrum przystawa. Ten temat dziur przy drodze Rozdrażew Dąbrowa-Kobierna, które tak faktycznie chyba w tym roku jeszcze nie były łatane. Trzeci temat Nowa Wieś, wyjazd w kierunku Maciejewa. I 4. temat zalanie łączenia dwóch po prostu fragmentów jezdni przy wyjeździe z Rozdrażewa w kierunku Krotoszyna. To jest nieba układana z 2 stron, po prostu na łączeniu tym w tej chwili zrobiła się szczelina i też wskazałem w tym piśmie, że pozostawienie tego bez ingerencji na okres zimowy spowoduje znaczącą degradację tej drogi. My sami też planujemy taką rzecz robić, bo podobna sprawa zaczęła się u nas dziać na drogach na osiedlu mieszkaniowym, gdzie również w środku składania pojawia się szczelina i w tej chwili jestem już po rozmowach z wykonawcą drogi Nowej Wsi, aby te drogi, zalał. Do właściciela psów pyta wystąpimy. Natomiast co do tych zarośli na użytkowanej działce, to prosiłbym o podanie poza protokołem użytkownika tych działki. Również wystąpimy, nie będziemy wchodzić na prywatne działki, wycinać zakrzaczy, jeżeli to rozpoczniemy. To jeszcze nie jest zakrzeczenie, tylko trawa, można powiedzieć, pobocze tam. Jeżeli rozpoczniemy wchodzenie na prywatne tereny, na co zresztą nie mamy żadnych uprawnień, to proszę Państwa, za chwilę będziemy dbać o porządek na wszystkich poboczach, na wszystkich po prostu działkach przylegających do dróg. Dziękuję. Czy jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Nie widzę. Punkt 4. Zamknięcie obrad. Obrady 16. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dobiegły końca. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Gminy. Dziękuję.
będzie 4K. Wieków już nie, to są sporty ekstremalne.